się do aresztu dwoje uczciwych obywateli za to, że przywożą do kraju olej z konopi dla swojej matki chorej na nowotwór. Po prostu żył, przyjmował posiłki, był karmiony oczywiście papkami i tak naprawdę po prostu był. Moje dziecko umierało w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pozwólcie nam żyć i ratować swoich bliskich. Ten temat medycznej marihuany to się właściwie zrodził dla mnie trochę przypadkiem. No, byłem związany jako taki jeden z ludzi, którzy się zajmują tą tematyką narkotykową generalnie z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i na jednym ze spotkań poznałem Dorotę Gudaniec. 6 lat temu przyszedł na świat mój synek, który urodził się co prawda z zespołem Downa, ale był oprócz tego zupełnie zdrowym noworodkiem. I ten stan rzeczy trwał do momentu, kiedy nie wystąpiły pierwsze objawy padaczki. Miał wtedy niespełna 7 miesięcy i ta padaczka bardzo szybko okazała się wyjątkowo zjadliwą formą, bardzo ciężką w leczeniu. W zasadzie kilka tygodni zdecydowało o tym, że została zdiagnozowana padaczka lekooporna. Ona opowiedziała swoją historię, która jest absolutnie poruszającą historią. I w 2013 roku na jesień wprowadziliśmy dietę ketogenną, która przyniosła bardzo duże efekty, bo było to blisko 80% redukcji napadów padaczkowych. I taki stan rzeczy trwał przez kolejne 8 miesięcy, aż do momentu, kiedy bez jakiejś przyczyny, bez żadnego sygnału ostrzegawczego po prostu załamał się. W zasadzie wszystko skłaniało się ku temu, że on tą walkę ma przegrać. Lekarze nie dawali nam żadnej nadziei, natomiast ja szukałam tej nadziei. Jedną ręką trzymając jego za rączkę w jakimś miejscu, gdzie jeszcze nie było coś wkute, drugą ręką przeszukiwałam internet i w ten sposób trafiłam na hasło medyczna marihuana. Ktoś z internautów mi to podrzucił na Facebooku. Był to artykuł o dziewczynce, o Charlotte Figi, która w Stanach Zjednoczonych, w Colorado została wybawiona z takiego stanu, w jakim Max był. To były dla mnie najważniejsze rzeczy. Śpiączka farmakologiczna, padaczka, umierające dziecko i nadzieja pod postacią marihuany. Marihuana czy preparaty marihuany istnieją w najróżniejszych formach, rozpoczynając od suszonego ziela, poprzez oleje, po czopki wykonywane z tych olei czy maści, czy wreszcie preparaty półsyntetyczne, preparaty oparte na wyciągach z marihuany. Lekarze mnie sprowadzili do parteru, mówiąc, że to jest nielegalne, że nie ma takiej możliwości. Ja powiedziałam, że ja to zdobędę i choćbym miała podać mu to przez jedyny otwór, który nie był jeszcze zajęty jakąś rurą, to ja mu to podam, nawet przez odbyt. Zagrożono mi wtedy, że zajmie się mną prokuratura, że dostanę zakaz wstępu do mojego dziecka, że nie będę do szpitala wpuszczona. Więc zapytałam, co by się musiało stać, co muszę zrobić, żeby oni zmienili zdanie. Na odczepne chyba mi to powiedzieli, że muszę mieć pozwolenie ministerstwa. Więc powiedziałam, dobrze, oczywiście. W badaniach, które robiliśmy kiedyś, takich badaniach ankietowych, oraz w badaniu ostatnim, które robiliśmy na użytek z badania stosunku lekarzy do leków tak zwanych narkotycznych w ogóle, akceptacja potrzeby zalegalizowania medycznych zastosowań marihuany wydaje się być duża. I to zarówno wśród lekarzy, jak i pielęgniarek, czyli konkretnym pacjentom odpowiadają, że nie. Natomiast jako ogólna zasada są raczej chyba za, a w każdym razie nie są ślepo przeciwni. Jedynym lekarzem, który takie wyzwanie w obliczu dosłownie umierania dziecka podjął, to był właśnie dr Bachański. On powiedział, że nie mam nic do stracenia, tak? I tak stan jest krytycznie beznadziejny. I tak się też stało. Doktor wypisał wnioski stosowne. Te wnioski w tempie po prostu błyskawicznym przejechały do Wrocławia. Pojechaliśmy szybciutko do konsultanta krajowego, bo to był pierwszy szczebel tej ścieżki formalnej. Następnie mój mąż z tymi papierami niemalże w zębach pojechał do ministerstwa, stał tam pod drzwiami, twierdząc, że nie odejdzie stamtąd, jeżeli mu nie podpiszą tego. Natomiast w międzyczasie już sprowadziłam ten lek z Holandii, czyli zrobiłam coś nielegalnego tak naprawdę, ale to nie było wtedy ważne.
Więc już miałam lek i za chwilę dopiero miałam pozwolenia. Więc taka pełna takiej nadziei, z taką dumą poszłam do pani ordynator. Proszę, proszę, co teraz? No i nic teraz. Twierdzono wtedy już, że pozwolenie owszem jest, ale oni nie wiedzą, jak to podać, nie wiedzą, jakie będą interakcje. I wydaje mi się, że niewiedza jest tutaj największą barierą, bo tak prawdę mówiąc, to nie ma skąd czerpać informacji na temat medycznych zastosowań marihuany. W dniu, w którym padły te argumenty faktyczne, że być może zabiją w ten sposób Maxa, bo naprawdę nie wiedzą, jak to podać, ja się uspokoiłam. Wtedy powiedziałam, no okej, jeżeli taka jest sytuacja, to ratujcie mojego syna tak, jak potraficie, a ja zrobię to, co trzeba, jak już wyjdziemy stąd. Oczywiście spojrzano na mnie z dziwnym takim politowaniem, bo nikt nie wierzył w to, że on wyjdzie stamtąd. Potencjalnych zastosowań marihuany leczniczych zastosowań marihuany jest bardzo wiele. Można wymienić całą listę chorób, rozpoczynając od objawów jak ból, nudności, wymioty spowodowane chemioterapią najczęściej, czy poprawa apetytu, po konkretne jednostki chorobowe z zakresu chorób nowotworowych, z zakresu chorób autoimmunologicznych, z zakresu chorób przebiegających z bólem, a więc mnóstwo, od jaskry, poczynając na astmie oskrzelowej, czy na chorobie reumatoidalnych stawów. No, to jest cała lista, ale jak mówię, to są potencjalne zastosowania. Z tych, o których możemy powiedzieć, że mamy dowody naukowe na to, że marihuana jest skuteczna, jest bardzo niewiele. To jest spastyczność przebiegu stwardnienia rozsianego i można powiedzieć, że bóle neuropatyczne mają dość silne podstawy naukowe, żeby powiedzieć, że marihuana może być skuteczna. Maxowi dosłownie po pierwszych dawkach już uspokoiły się napady, czyli to, z czym walczyliśmy przez te wszystkie lata, okazało się tak banalnie, takie proste do tego, żeby to zredukować. Taki stan rzeczy trwał przez cały miesiąc. To był pierwszy miesiąc w życiu Maxa, kiedy nie było ani jednego napadu. To było coś dla nas tak niebywałego, to było coś po prostu, tego nie da się opisać. To był jakiś taki stan takiej ciągłej euforii, a z drugiej strony ciągłego strachu, tak? Czy to nie jest ostatni dzień. No i tak jakbyśmy w pewnym sensie wykrakali. Po miesiącu okazało się, że Max zaczyna drgać. Zaczęliśmy szukać przyczyny. Doktor Bachański wtedy powiedział, że musi być jakaś infekcja. No i okazało się, że oczywiście miał rację. Więc zaczęła się kolejna droga poszukiwania jakby innych konfiguracji. Wiedziałam, że to działa, ale też zaczęłam się dowiadywać na temat marihuany coraz więcej. Przedtem byłam kompletnym laikiem i byłam zielona jak szczypiorek na wiosnę. A tu nagle się okazuje, że jest mnóstwo odmian marihuany, że jest różnica między THC a CBD, a co to w ogóle jest, a jeszcze CBDA, a być może CBG działa albo CBC. Ja szalałam po prostu, nie wiedziałam w ogóle momentami, jak się do tego wszystkiego zabrać. Najczęstszym objawem ubocznym występującym przy takim leczeniu jest senność. Senność, która bywa niekiedy dokuczliwa, w większości przypadków, czy ona dosyć szybko ustępuje w czasie kolejnych dni. Mieliśmy, ja mówię o działaniach ubocznych obserwowanych tutaj przez nas, mieliśmy spadki ciśnienia tętniczego dokuczliwe, mieliśmy wzrosty ciśnienia tętniczego dokuczliwe, także nawet w jednym przypadku musieliśmy odstąpić od leczenia, bo to nadciśnienie było wiązane z dużymi bólami głowy i było bardzo dokuczliwe. Dzisiaj Max jest chłopcem, który siedzi już sam, potrafi sam usiąść, mówi mama, mama, mama. Śmieje się, przede wszystkim się śmieje. To, co jest jednym z takich ważniejszych rzeczy w tej całej terapii, oprócz tego, że Max nie ma napadów, to to, że Max ma emocje. Max przez 5 lat swojego życia, ponad 5 lat, on nie wyrażał żadnych uczuć. On się nie uśmiechał, on nie miał mimiki twarzy. Był jak maska po prostu, jak taka żywa lalka. A teraz on się wkurza, on się śmieje, on ma swoje miny, on ma swoje smaki ulubione, rozpoznaje osoby, twarze. Bardzo duże są oczekiwania pacjentów. Obserwując pacjentów, którzy zgłaszają się do punktu informacyjnego czy do naszej poradni w sprawie leczenia marihuaną, zdecydowanie, bo ponad 60% zgłoszeń to są pacjenci z różnymi chorobami nowotworowymi, przede wszystkim z glejakami mózgu,
którzy oczekują, że zastosowanie marihuany, któregoś z preparatów, wpłynie na przebieg ich choroby nowotworowej pozytywnie. Oczywiście spowolni chorobę, czy nawet powoduje ustąpienie tej choroby. No, tych oczekiwań w większości przypadków nie jesteśmy w stanie zaspokoić i pacjenci są informowani, że słaba ilość dowodów nie pozwala traktować marihuany jako leku przeciwnowotworowego, przynajmniej na dzisiaj. Być może i ja też tego oczekuję w przyszłości, będziemy wiedzieli, jak posługiwać się, jakie składy dobierać, kiedy wkraczać w leczenie, w jakich sekwencjach leczenie stosować. Pozostała część, większość osób zgłaszających się po medyczne zastosowania marihuany do naszego punktu to są chorzy z różnymi zespołami bólowymi. Różnymi zespołami bólów neuropatycznych, z długim doświadczeniem leczenia, nieskutecznego leczenia przeciwbólowego, czyli z długą historią choroby. Przede wszystkim to nie mogłam zrozumieć, jak to jest, że coś, co pomaga, coś, co może uratować małe dziecko od śmierci, jednocześnie jest bardzo ciężkim przestępstwem, jest narkotykiem. Nie rozumiałam, jak to może być, że morfinę można kupić w aptece, a marihuana, która jest tysiąckrotnie bezpieczniejsza, nie można podawać. Dlaczego jest tak, że lecząc się, ja muszę być poniekąd przestępcą? Narkofobia na poziomie elit politycznych jest takim bardzo ugruntowanym czy to przekonaniem, czy to raczej strategią polityczną, która polega na tym, żeby się nie narażać, że to jest zły temat, prawda? Myśmy zrobili sondaż, w którym daliśmy ludziom 3 opcje. Jedna taka, że to powinno być zakazane w każdym przypadku. Druga, że powinno być dozwolone ze wskazania lekarza. I trzecia, że powinno być dozwolone dla każdego, kto wybiera taki sposób leczenia. I wyniki były zdumiewające, dlatego że tę opcję tego twardego, narkofobicznego nie wybrało 18% ludzi wyłącznie. Większość była za tą opcją środkową, to znaczy, że jeżeli lekarz przepisze, to można używać. I to wywołało dosyć duży szok. Nawet Rzeczpospolita, która jest pismem takim, no wiadomo, konserwatywnym i takim bardziej tradycjonalnym, postanowiła zrobić powtórzenie tego pytania, twierdząc, że nasz trik polegał na tym, że daliśmy 3 odpowiedzi. I że jak się daje 3 odpowiedzi, to ludzie zawsze wybierają środkową. I oni zadali tylko, czy jesteś za tym, żeby dopuścić używanie medycznej marihuany. I wynik był jeszcze bardziej na jej korzyść. To było zdumiewające. Oni sami byli zdumieni. Co zresztą napisali uczciwie. Chcemy razem zrobić coś, co będzie normalne. Chcemy doprowadzić, aby w kraju naszym, który ma blisko 40 milionów mieszkańców, ludzie, którzy są chorzy, czy to na nowotwór, czy na epilepsję, czy mają chore dzieci, żeby nie musieli być przestępcami. Jak już się okazało, że jest to temat newsowy, że media są tym zainteresowane, to postanowiłam mówić o tym w innych kategoriach, pokazać, że mój 5- czy 6-letni już syn z zespołem Downa na pewno nie jest narkomanem, że nie trzeba palić jointa, tak, żeby się leczyć. Poza tym zależy mi na tym, żeby pokazać inne oblicze marihuany. Ja sama nie używam marihuany, nie mam takiej potrzeby, ale też nie piję alkoholu, bo nie mam takiej potrzeby. Nie palę też papierosów i teraz pytanie, czy przez to jestem nienormalna? Badania są konieczne, badania ustalające wskazania, ustalające dawkowanie, ustalające przeciwwskazania, to co w każdym leku się dzieje, a więc badania kliniczne są niezbędne, żeby rejestrować poszczególne preparaty jako leki. Jeżeli coś może pomóc, a jedną rzecz, którą można o marihuanie medycznej powiedzieć z całą pewnością, że ona na pewno nie zaszkodzi, no to dlaczego na litość boską tego ludziom odmawiać? Chciałam zaapelować do Polaków, którzy są też na świecie, albo do naszych sąsiadów, czy do innych narodów, żeby też szerzyli tą wiedzę, tą wiadomość, żeby może wpływali na polityków, na lokalne władze, bo nawet tam, gdzie jest to legalna sprawa, wiem, że też nie do końca wszyscy do tego podchodzą w taki naturalny sposób. Ludzie są tacy sami, wszędzie. Nic nas nie odróżnia. Mamy inne języki, ale mamy takie same organizmy. I przychodzi taki moment, kiedy do mnie na przykład trafiają najwięksi ortodoksi i w obliczu choroby
nagle się robią pokorni i nagle zapominają o swoich poglądach politycznych, po prostu szukają ratunku. Więc pod tym względem musimy się jednoczyć. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy potrzebujemy po prostu